I'ma kick back when you fake like that. Back when you fake like that. When you fake like that. When you fake like that. Dzień dobry, witam serdecznie na szóstej rundzie Pucharu Polski w kolarstwie górskim Formule Olimpijskiej Cross Country. Gościnny Boguszów-Gorce. Kultowa trasa przeszła ciekawe zmiany. Jest oznakowane na stałe. Do tego pewne elementy techniczne według niektórych zawodników stały się prostsze. Natomiast niezmiennie trasa jest wymagająca zarówno kondycyjnie, jak i technicznie. Przed nami zmagania w kategorii elita kobiet i elita mężczyzn oraz oczywiście wszystkich wyścigów Pucharu Polski, również z kategoriami Masters, Amator i Młodzieżowy. Zapraszam na materiał przygotowany we współpracy z Trezadą. Przedstawiamy Wam bardzo ciekawy projekt. Pierwszy raz trasa cross country, która była na stałe oznakowana w Boguszowie-Gorcach, wzorem tras w Wałbrzychu w Parku Sobieskiego, tym razem tutaj w okolicach stadionu. Ścieżka rowerowa MTB Górale Bike Parkowa. Trasa została na stałe oznakowana, zabezpieczona w pewnych miejscach. Przygotowane zostały nowe elementy infrastruktury, nowy mostek, nowe kładki oraz w miejscach, które do tej pory były nieprzejezdne, wysypany specjalny tłuczeń. Jest to przykład wspaniałej współpracy zarówno organizatorów, jak i dyrektora wyścigu Łukasza Szymczuka, klubu kolarstwa Wałbrzych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. Sama trasa, jak widać tutaj na tej naszej mapce, przebiega wokół stadionu tutaj na Osirze. Jest wymagająca, ma około 3 km długości. Pewne elementy techniczne są specjalnie oznakowane, no ale i również po tej całej krainie dolnośląskiej te charakterystyczne znaczki na trasie, które są obecne na specjalnych palikach. Więc zapraszamy do Boguszowa-Gorc, bo jest deklaracja organizatora, że ta trasa będzie na stale dostępna, będzie regularnie koszona, zadbana, no i te treningi, jak wspomniała tutaj zawodniczy, przygotowują do imprezy na najwyższym poziomie dzięki charakterystyce tej trasy. Więc zapraszamy do Boguszowa-Gorc, ścieżka rowerowa Górale Bike Parkowa, mierzymy wysoko. Dzień dobry, Maria Burzyńska, OSIR Boguszów-Gorce. Witamy w naszym mieście, właśnie w kochanym Boguszowie-Gorcach. Jesteśmy w tej chwili na Górze Parkowej, gdzie od niedawna są wyznaczone trasy MTB, na które wszystkich zapraszamy. I tych bardziej zaawansowanych na rowerze oraz tych, którzy po prostu już mają więcej doświadczenia i mogą więcej wycisnąć podczas pedałowania po naszych przeszkodach. Trasy są oznakowane, są o różnej trudności, są również mapy dostępne, także zapraszamy do naszego miasta. Wiemy, że zawodnikom się podobały właśnie te trasy. Chcieliśmy je tak na stałe tutaj w naszym mieście zaznaczyć, że są i żeby nie tylko właśnie na same górale przyjeżdżać, nie na same zawody, tylko właśnie w każdym wolnym czasie, jak jesteście gdzieś tu przelotem, przejazdem między zawodami, żeby tutaj bardziej zawodnicy, ci, którzy tutaj blisko gdzieś mieszkają, ale raz gdzieś tam przejazdem, jak najbardziej ich tutaj zapraszamy. Można korzystać. Ale zobaczymy, no. Jest adrenalina, to może nie będzie bolało, ja tak to przekalkulowałam. Ostatnio nie było ani jednej wywrotki na tej trasie. Nie lubię się wywracać, to jest całkowicie bez sensu. Później sprzęt się niszczy i w ogóle jakoś tak rytm ścigania spada. No cieszę się, że wracamy do cross country po krótkiej przerwie. Myślę, że wszyscy ładnie potrenowali i że będzie naprawdę porządna rywalizacja. Miałam tutaj swoje momenty, że tak powiem, mniej szczęśliwe. Ale mimo to jakby rok później odbiłam sobie, zdobywając swój pierwszy chyba medal w elicie, jeżeli chodzi o cross country, więc mimo wszystko mam pozytywne wspomnienia i mam nadzieję, że z dzisiejszego dnia też będę miała pozytywne wspomnienia. Czuję flow, trasa trochę zmieniona, ale na trasie byłam dopiero wczoraj. Mieliśmy przygody z autem, więc to opóźniło nasz przyjazd do Wałbrzycha. No, cel jest prosty, dobrze się bawić. Dawaj Matylda, dawaj, hop, hop. Ona jak co roku daje tutaj w kość, bo te korzenie mocno wybijają z rytmu i są dwa takie podjazdy, ten Expert Climb i drugi,
gdzie jest nasiane bardzo dużo korzeni w bardzo małych odstępach i tam mi sprawiło szczerze mówiąc trudność, bo byłam trochę taka po przerwie w XC, nie miałam może tego takiego pędu, tej takiej siły eksplozywnej. Trasa była bardzo szybka i bardzo wymagająca, super. Zdecydowanie lekko nie było. No tutaj jest wymagająca trasa, trzeba ciągle utrzymywać to skupienie. No i szczerze mówiąc pod koniec brakowało mi tej koncentracji i popełniałam drobne błędy, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolona z wykonania. Całkiem dobrze ruszyłam. Wiedziałam, że na zjazd muszę wjechać w pierwszej trójce, żeby tam się gdzieś nie zagubić, bo te zjazdy śliskie, wiadomo, mogą się różne rzeczy wydarzyć. No nie utrzymałam tempa Matyldy, no zupełnie pewnie na innym etapie przygotowań jesteśmy. Matylda jedzie na Mistrzostwa Świata. Wyścig elity kobiet od początku do końca przebiegał pod dyktando Matyldy Szczecińskiej, która wysunęła się na prowadzenie już na pierwszym okrążeniu. Za jej plecami rozgrywała się walka o kolejne pozycje, wśród których Gabriela Wojtyła przez chwilę na wyścigu zajmowała drugie miejsce, ale musiała wycofać się z rywalizacji. Na tym skorzystały zawodniczki Warszawskiego Klubu Kolarskiego i na miejsce drugie wskoczyła Klaudia Czabok, a na dalszych pozycjach Tosia Białek. Basia Borowiecka, która w tym sezonie regularnie startuje w wyścigach cross country, melduje się na miejscu 4. No i tutaj warto wziąć pod uwagę, że dla Laury Homy, zawodniczki U23, to pierwsze miejsce w tym sezonie na szerokim podium. Na miejscu pierwszym Matylda Szczecińska, Mitutoyo AZS Wratysławia Wrocław, na miejscu drugim Klaudia Czabok, Warszawski Klub Kolarski, miejsce trzecie Antonina Białek, Warszawski Klub Kolarski, na miejscu czwartym Barbara Borowiecka, 64-100 Leszno i na miejscu piątym Laura Homa, TSR Homa Team. Zazwyczaj mam dobre wspomnienia, raz tylko może mi się tu noga powinęła, gdzieś łańcuch urwałem, jest 7 rund, będziemy mieli gdzie się wykazać. Jedna z moich ulubionych tras właśnie to jest. Pierwszy raz tutaj udało mi się tytuł mistrza Polski zdobyć, więc wspomnienia mam bardzo dobre i liczę, że pokażę, że naprawdę jestem mocny na tej trasie. Trochę było przerwy pomiędzy Mistrzostwami Polski a kolejną edycją Pucharu Polski. Pozytywne, mam nadzieję, że będzie dobry wynik. Yes, it's a funny course and very technical and yeah, difficult one. Jeden będzie ciężko pewnie, jak dwa to będzie super, zobaczymy. Widziałem, że przyjechali z zagranicy koledzy, których nie znamy, więc nie wiem jaki jest ich poziom. Lubię tą trasę, lubię się tu ścigać, więc zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Pewnie najlepsza trasa w okolicy, najlepsze ściganie w okolicy Dolnego Śląska, więc dzisiaj na wyścigu będzie ogień. Dawaj. Ta pewność siebie dzisiaj na wyścigu była dobra, gdzieś planowałem standardowo, jak to na start w tym roku, odjechać od startu i dyktować wyścig prowadzić pod swoje dyktando. Zrealizowałem ten plan, od startu odjechałem. Miałem ten komfort, że dyktowałem ten wyścig i gdzieś do mety dojechałem jako pierwszy zawodnik. Yeah, it was a very hard and difficult track. There was always, you know, some action with all the routes and rocks and downhills and uphills, of course. I think I will race some more races in Poland. It was a nice setup and good race and good competition. And yeah, it was funny. Najtrudniej na wyścigu wyglądały pierwsze dwa okrążenia, bo były bardzo chaotyczne. Każdy próbował tam zyskiwać pozycję, odjeżdżać i cały czas jakieś takie głupie błędy się popełniało. No, na ostatnim okrążeniu straciłem bardzo dużo do kolegi z zagranicy, bo popełniłem taki głupi błąd na zakręcie, poślizgło mi koło i dlatego też więcej straciłem. Yeah, I really like it. It's my third time here and I really like the technical track. Yeah, it's really hard to stay on your bike in the downhills and uphills, and yeah, I really like it. Yeah, the guys in front of me was very quick, and it was a tough race, very dusty today and a little bit hot, and yeah, so it was a hard one, but yeah, I like it to fight with the other guys. Wyścig elity mężczyzn przebiegał pod dyktando Filipa Helty na długich 8 rund, nie do prowadzenia od startu do mety. No i tak jak spodziewali się zawodnicy z Polski,
zawodnicy z zagranicy, z Danii i z Niemiec włączyli się do rywalizacji. Zawodnik Christian Andersen na miejscu drugim, Brian Świder na miejscu trzecim. To już zawodnik kategorii U23, który wyprzedził Macieja Jeziorskiego z Elity i Piotra Kryńskiego z warszawskiego klubu kolarskiego. Wyścig ułożył się już na początku i rywalizacja toczyła się swoim tempem. Oczywiście przeszkody techniczne oraz defekty część zawodników sprawiła trudności, jednak trasa w Boguszowie-Gorcach weryfikuje poziom umiejętności każdego z zawodników. Filip Helta, KTM SGR MTB na miejscu pierwszym, Christian Andersen z Kowls MTB z Danii na miejscu drugim, Brian Świder miejsce trzecie Phoenix Cycling Team, kolejny Maciej Jeziorski, Jezior Bike, piątkę zamyka Piotr Kryński, Warszawski Klub Kolarski. Pełny dzień zmagań za nami, zawody bardzo udane, dopisała pogoda, dopisali zawodnicy z Polski, z zagranicy. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach licznie tu pojawi się również reprezentacja narodowa z trenerem kadry. No i dziękujemy serdecznie organizatorom, którzy włożyli w to mnóstwo trudu i wysiłku Klubu Kolarstwa Wałbrzych. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Materiał powstał we współpracy z Trezado. Kochani, chciałabym z tego miejsca zaprosić Was już na przyszły rok na kolejną edycję Górali na start, czyli zawody w kolarstwie górskim, które się odbędą tutaj na naszym stadionie w naszym mieście, czyli w Boguszowie-Gorcach. Także do zobaczenia, cześć!